Good morning to you, good morning to you. We all in our places with sun shining faces. Good morning to you, good morning to you. Good morning, everyone. Good morning, good morning, good morning. How are you today? Let me know in the comments. I am waiting for you. Good morning to everyone who is just joining us. I am sitting today. I usually stand for our videos, but today is very hot, really hot. As you can see, I have my fan on. I hope that it's not too loud because it makes a little bit of a noise, and but I hope it's gonna be fine. Yeah, it's so hot, guys. I'm telling you, I could not sleep. Seriously, I was. Well, I slept, but not very well, and it's been like this for a couple of days. I didn't even make coffee today. I have my water because I just feel that I need water and I need to drink a lot of water. So no coffee for me today. I think maybe later, but it's just really, really hot. And I was thinking, I need to sit down, I need to have my water, I need to take things very, very slowly today. So I hope that you are a little bit better. Good morning, Claudia. Good morning to you. I hope that you are a little bit better than I am and that you had a good night's sleep and you feel a little bit more energized. We did at night, we had 2 fans. This is a fan. So we had 2 fans in our bedroom from 2 sides of the bed. And it was still hot. It was still hot. It's unbelievable. Yesterday the whole day was just, you could not breathe. I was on the couch and I was like, oh my gosh, I'm not going to move now. Just leave me alone. It's a little, I like hot weather, but when it is 35 over 30 degrees, I think it's a little bit too much. There's no air to breathe. Hello, good morning, Lydia. Good morning, good morning, good morning. So yeah, it's a little bit of a challenge for me today. I can already feel that I'm sweating. This is a very good shirt for this kind of weather because it's very light. I think the material is very natural, so no, lycra or anything. It's very good to keep me in a good temperature, and I hope that I can survive our meeting today and I am not going to be too hot. How are you? How is everyone? How are you? What did you do on the weekend? Tell me, what did you do? How did you spend your time? I had a very, very, very lazy weekend. I did some cleaning, and we went out in the evening for a little bit, but really there was nothing exciting. My boyfriend he suggested let's maybe go to the beach. But really, I thought it was too hot to go to the beach. All I wanted to do was sit at home and just wait until it gets a little bit cooler in the evening and then go on the balcony. That's all I wanted to do, seriously. Good morning, Pavel, and Pav is in Wales. How are you doing in Wales? How is everything? Do you speak with people? Do you understand what they say? It's a little bit
It's a little bit a different accent, but I hope that you're doing great. Good. And Lydia, in Wrocław, 17 degrees. It is too cold. 17 degrees, it is a little bit too cold for July. It's July, it should be, 25, 30, maybe it's a little bit too hot. But, come on, 25 degrees at least, That's what summer should be about. Maybe I can send you, Lydia, I can send you a little bit of the temperature from here. Take 5 degrees from here, please. Or 10 even. Monica says, no sun, cold, around 15, but vacations around the corner, so I feel excited. Weekend was slow at home. 15 degrees, it is a little bit too cold. What is going on with the weather? Seriously. And vacation is around the corner. Where are you going? Did you tell us already? I can't remember. But I bet you are excited. My vacation is in September, October, so I still have a lot of time to go. And I just feel like I have a lot of time ahead of me and just not much excitement on my part. Claudia says, I was in the cinema on movie Thor, Love and Thunder with my family, and I fell asleep too late yesterday, and today, unfortunately, I was late in my job. Oh, well, it happens. It's Monday, it happens. How was the movie? Because I really like Marvel movies. I really like superhero movies, and I want to go and see Thor. So I hope that it's nice and funny. Because the main actor that plays Thor is quite funny always in his movies, so I hope that you have fun. Pav says that he cannot write. It's absolutely fine, Pav, don't worry. I hope that you at least enjoy listening for a bit. Moi drodzy, dzień dobry. Dzisiaj będziemy sobie mówić o idiomach związanych z narodowościami. Bardzo ciekawe mam dla Was idiomy. Wybrałam takie dosyć nietuzinkowe, których sama, niektóre z nich nie znałam sama, więc od razu się przy okazji poduczę z Wami, więc będę miała dla Was, od razu będziemy przechodzić do quizów, gdzie będziecie zgadywać, co dane wyrażenie może znaczyć. Wybrałam taki temat, dlatego że dzisiaj jest podobno Dzień Populacji. To jest taki dzień, w którym się zwraca uwagę na przeludnienie świata i na różne problemy z tym związane. Oczywiście moglibyśmy zrobić sobie lekcję taką, a poszłam na łatwiznę, bo to zawsze łatwiejsze lekcje do zrobienia, dlatego że dzisiaj troszeczkę zobaczę, czy mi się uda troszeczkę krócej zrobić, dlatego że przygotowuję webinar Happy Hour. Jest bardzo, bardzo dużo z tym pracy, bo wybrałam temat dosyć skomplikowany i dużo materiałów jest do przygotowania, więc muszę mieć na to też czas, żeby przygotować to. Już PDF jest przygotowany, ściągawki są przygotowane, natomiast całą lekcję muszę przygotować. I już nawiązując do tego, chciałam przypomnieć Wam właśnie, że można zapisywać się na ten webinar. On jest w środę 13 o 19 i będziemy sobie na nim rozmawiać o wzrastających czynszach na świecie. Być może temat niezbyt ekscytujący, ale bardzo ważny w dzisiejszych czasach, więc warto się nauczyć rozmawiać o tym problemie. Poza tym mam super fajne do tego materiały i ćwiczenia. Webinar zaczniemy od dyskusji na temat czynszów w Polsce i w ogóle na świecie. Będziemy sobie rozmawiać na temat tego, co się dzieje obecnie. I później przejdziemy do słownictwa. Jest dużo słówek, wyrażeń związanych z tą lekcją. W PDF-ie macie pierwszą część tych wyrażeń. Tam są ćwiczenia już w PDF-ie, które dostajecie przed webinarem. Przygotowujecie się robiąc te ćwiczenia.
Później właśnie na webinarze przejdziemy do ćwiczeń na słownictwo. Później przejdziemy do części gramatycznej, która polega na przypomnieniu lub utrwaleniu lub zapoznaniu się, zależy od Waszego poziomu, present perfect i present perfect continuous. I będziemy sobie rozmawiać, podawać przykłady, jak mogą te czasy zostać użyte, kiedy mówimy właśnie o różnych przemianach i zmianach, które obecnie zachodzą lub przed chwilą zaszły. No i webinar kończymy kolejną dyskusją, gdzie również używamy tych materiałów, tej całej wiedzy, którą zdobyliśmy w czasie zajęć. Oprócz tego dostajecie, tak jak mówiłam, PDF przed zajęciami i w PDF-ie są ćwiczenia na słuchanie i na czytanie i na słownictwo, czyli trzeba jeszcze się dodatkowo, to znaczy może nie trzeba, ale warto się jeszcze przygotować, robiąc te ćwiczenia. I chciałabym Was bardzo, bardzo serdecznie zachęcić do przyjścia na ten webinar. Webinar jest podobnie prowadzony jak nasze śniadania, natomiast jest tam po prostu tylko i wyłącznie wiedza i tylko i wyłącznie angielski. Nic więcej. Żadnych przerw na reklamy, żadnych jakichś tam pitu po polsku, ponieważ z wyjątkiem tego, że webinar jest w zasadzie prawie dla każdego poziomu od A2 do C1 i dlatego będzie troszeczkę mówione po polsku, tłumaczone trochę po polsku, trochę polskiego tam będzie, natomiast bardzo dużą część będzie stanowił język angielski. Jeżeli myśleliście o tym, żeby się zapisać, to błagam, proszę zapisywać się teraz, dlatego że macie do przygotowania parę rzeczy, więc warto sobie spędzić dzisiejszy wieczór i jutrzejszy wieczór na robieniu ćwiczeń. No i poza tym miejsca są ograniczone, bo często zdarza się tak, że chcecie się zapisywać, jak już zapisy się skończyły i ja muszę wtedy odmawiać, więc jeżeli chcecie się zapisać, to róbcie to teraz i róbcie to dzisiaj i jutro, ok? Więc link zostawiłam dla Was w komentarzu. I tak jak mówiłam, naprawdę jest tego sporo, jest tego dosyć dużo i webinar będzie dosyć długi, będzie z 2 godziny trwał, myślę. Także naprawdę bardzo dużo wiedzy. Good morning, Agnieszka! Good morning, nice to have you here. Moi drodzy, więc kolejna rzecz, która będzie się pojawiać na naszych mediach społecznościowych w najbliższym czasie, to będzie seria, która się nazywa OK English Heroes i będzie skupiała się na naszych uczniach. I mam nadzieję, że to, jak nasi uczniowie mówią o lekcjach i o angielskim, w ogóle o nauce angielskiego, zainspiruje Was do tego, żeby również wziąć się przez lato też do nauki, żeby troszeczkę, jak tracicie motywację, tracicie zapał do nauki, że trochę Was to również zmotywuje. W najbliższych tygodniach będziemy celebrować Marcina, Olę i Beatę. Marcin jest fajną osobą w ogóle i nagrałam z nim wywiad wcześniej, nie wiem czy widzieliście, bo to już jest jakiś czas temu. I Marcin mieszka w Tajlandii. On był jednym z moich pierwszych uczniów w ogóle i miał później zajęcia z nativem i bardzo się bał mówić w języku angielskim, szczególnie się wstydził swoich błędów. No i teraz po naprawdę dosyć krótkim czasie tak naprawdę nauki mieszka sobie w Tajlandii i wiedzie fajne życie. Odwiedzam go czas od czasu, jak jestem akurat tam i naprawdę zupełnie nie ma problemu z językiem obecnie. No i później przedstawię Wam Olę, która się uczy tylko i wyłącznie jako hobby i Beatę, która mieszka w Niemczech i dokształca się z języka angielskiego, bo po niemiecku już biegle śmiga bardzo. Więc te osoby w najbliższym czasie Wam przedstawię. Jeżeli jesteście uczniami OK English i chcielibyście również przedstawić to, w jaki sposób się uczycie,
jak angielski wpływa na Wasze życie, co się zmieniło, co się zmienia, jak się zmieniacie Wy. Jeżeli chcecie pokazać innym, to możecie do mnie napisać i ustalimy co i w jaki sposób możecie dodać swoją historię do naszych bohaterów. Więc jeżeli chcielibyście wziąć udział, zapraszam. Wystarczy wysłać mi e-mail. Oprócz tego chciałam powitać w OK English Adama, który jest programistą i pracuje w startupie, i Anię, która pracuje w jednej z większych firm korporacyjnych i uczy się, aby zmienić pracę. Dużo osób ostatnio przychodzi z tym właśnie, że chcą zmieniać pracę, chcą się dokształcać i później mieć lepsze perspektywy. Co ostatnio wiąże się też z artykułem, który czytałam, tak a propos, nazywa się to Great Resignation. Nie wiem, czy słyszeliście o czymś takim. Great Resignation to jest zjawisko, które się pojawiło w Polsce ostatnio. I to jest masowe odchodzenie z pracy ludzi. I nie dlatego, że nie wiem, z jakiegoś powodu ekonomicznego, bardziej z powodów takich, że firma nie daje im to, czego chce i czego oni oczekują od firmy. I to się wiąże bardzo często na przykład z tym, że firma nie daje zbyt wiele szans na samorozwój, na przykład. Nie dofinansowuje jakichś szkoleń, kursów lub nie daje innych benefitów albo po prostu nie ma szansy na awans. Więc to jest takie dosyć ciekawe zjawisko. Zrobiono na ten temat badanie. Deloitte, jest taka firma Deloitte i oni zrobili właśnie takie badanie w Polsce, z którego właśnie wynika, że u nas jest takie zjawisko Great Resignation. Ale to tak na marginesie. Okay, so today we are going to talk about nationalities and idioms. Okay, so what nationalities do you know? This is a very tricky question, especially for those of you who are at the beginner level, because we very often confuse nationalities with countries in English. So what nationalities do you know? Go crazy. Go crazy in the comments. Put as many nationalities as you can in a minute, let's say. If I give you a minute, how many nationalities will you put? Remember, this is a nationality. This is not a country. Okay? So, for example, Puff is in Wales right now. So, Wales is a country, right? Well, it's a part of the UK, but let's say. And I'm not really sure if it's a country. It is a country, I guess. And the nationality here will be Welsh. Okay, so it will be a little bit different. Okay, so if I am in Poland, Poland is my country, I am Polish. Polish is my nationality. So, what kind of nationalities do you know? Let me know in the comments. All right. Now, before I will wait a couple of seconds for you because we want to go to the quiz straight away today and to asking questions. Okay. I'm so thirsty. So thirsty. Okay, so let's have a look at some idioms today. Idioms with nationalities. Okay, the first one, and we had this before, is to go Dutch. Oh, and sorry. So think about it. What does it mean to go Dutch? Okay, is it to be naked, to speak fluently, or to split the bill 50-50? Okay, so
mamy takie wyrażenie to go Dutch. What does it mean? Co ono oznacza? To be naked, to speak fluently, or to split the bill 50-50. Think about it, okay? And I will have a look at what Monika said. Monika said, Armenian, American, Turkish, American again, Mexican, German, Swedish, Italian, Filipino, not Philippines, Filipino. Okay, that's the nationality of the Philippines. Philippines is a country. Huh? So, yeah, sometimes, but the rest is absolutely perfect. Well done, good job. So, Filipino is the nationality of the Philippines. I have no idea. Yeah, sometimes it is a little bit tricky, huh? Okay, so all of you say, I saw that you said see. Very good. We had this one before, so it's good that you remember. So to go Dutch means to split the bill 50-50, czyli rozłożyć rachunek na pół. Okay? So to go Dutch it means to split the bill 50-50. On the first day I always go Dutch. I never let the men pay for me. Okay? So we split the bill 50-50. Well done everyone. I'm glad that you remember. Next one. What does it mean? It's all Greek to me. A. Someone speaks Greek and you just say that it's Greek. B. You don't understand anything from what's written or said. C. You think something is stupid and worthless. It's all Greek to me. Greek, right? We have Greece as a country, and then we have Greek as a nationality or an adjective to describe something that comes from that country. Okay, so Monika is not sure, and all of you, but you got this right, Monika. And all of Izabela, Katarzyna, Agnieszka, another Katarzyna. Yes, very good. So if you don't understand anything from what's written or said, you say that it's all Greek to you. It is all Greek to me. Okay? So if something, very often we would talk about a document, for example, or if someone talks to us in a way that we just don't understand, like they use very difficult words, for example. Like your doctor would tell you something about your health and would use words that you never heard about before. Nie udawaj Greka. Yeah, exactly, right? So, it's all Greek to you. So it means you don't understand anything from what's written or said. Czyli używamy wtedy, kiedy nie rozumiemy czegoś, co ktoś do nas mówi lub coś gdzieś jest napisane. I teraz nie do końca powiedziałabym, że możemy to użyć za każdym razem, kiedy na przykład nie rozumiemy, jak ktoś mówi do nas po angielsku, prawda? Ale bardziej, kiedy mamy sytuację, kiedy ktoś używa bardzo trudnych słów. Na przykład lekarz czy prawnik, tak? Albo jakaś osoba, która jest bardzo, jakiś inżynier może, albo jakaś osoba, która jest bardzo zaawansowana w swoim zawodzie i uważa, że wszyscy rozumieją to, co on mówi. Na przykład matematyka dla mnie zawsze była taką rzeczą, której ja po prostu nie rozumiałam i mogłam powiedzieć do mojego nauczyciela, it's all Greek to me. Right? So I need to ask my lawyer about this document because it's all Greek to me. Right? So you read something and it's all Greek to you. You just don't understand what it says. Okay? Więc trzeba zapytać swojego prawnika na temat tego dokumentu, bo nie mam pojęcia, co tam jest napisane. Okay? Good. Next one. Pardon my French. Pardon my French. I'm sorry for using a bad word. I'm sorry for burping. Burping oznacza bekanie. Odbijanie, bekanie. Okay? So I'm sorry for burping. I'm sorry for pushing you.
pardon my French. I'm sorry for using a bad word. I'm sorry for burping. Or I'm sorry for pushing you. Agnieszka, Katarzyna, who else? Who else? Who else? What do you think? What do you think? What is the correct answer? Everyone, Claudia and Isabella, excellent. Of course, it is, I'm sorry for using a bad word. Good morning, Marzena. Good morning. So, for example, you can say, oh shit, oh, I'm sorry, pardon my French. Okay, so every time you say a bad word, you can say this. Never heard, Monica said. Yeah, pardon my French. Very often used as if you want to be polite. Okay? Czyli jeżeli macie taką sytuację, że generalnie wiecie, bo czasami są ludzie, którzy przeklinają i to jest normalne i po prostu jakby to jest ich druga natura, natomiast pardon my French używa się, kiedy no musicie no jest taka sytuacja, że musicie przeklnąć, po prostu nie da się inaczej, ale z drugiej strony chcecie być też trochę grzeczni i kulturalni, tak? Czyli przepraszacie za użycie złego słowa, czyli możecie wtrącić sobie oh, pardon my French. Okay, next one. A Mexican standoff. A Mexican standoff. Oh, sorry, I missed one. I hope you didn't see. Maybe you saw. If you saw, it's okay. A Mexican standoff is a fight. It's when someone kills another person with a gun, or it's a confrontation when no one is willing to make the first move. What do you think? A Mexican standoff. A Mexican standoff. I will explain what a standoff is maybe in a moment, but what do you think? Which one is correct? Which one is correct? What do you think? If you don't know, just guess. It's also fine. Agnieszka guessed because she put a question mark. Okay. Yeah, so you all say it's C. And it is C. Yes, very well done. Okay. So a Mexican standoff is a confrontation when no one is willing to make the first move. Więc tłumacząc już to po polsku, jest to konfrontacja, kiedy żadna ze stron nie chce ustąpić albo w zasadzie nie chce zrobić pierwszego kroku. Co to jest standoff? Standoff to jest, można na przykład przytoczyć, jak już jesteśmy przy Mexican, czyli Mexican kojarzy nam się może trochę takim z pustynnym klimatem, być może z jakimś takim westernem, tak mi przychodzi do głowy, więc standoff to jest wtedy, kiedy dwie strony mają się ze sobą bić, tak jak na przykład na westernach było, że był pojedynek, w samo południe na przykład i dwie strony ze sobą stały naprzeciwko i to jest, można powiedzieć, że stand-off. Stand-off to jest też, kiedy na przykład jest strzelanina po dwóch stronach, tak samo, czyli mamy dwie strony naprzeciwko siebie. I tutaj mamy Mexican standoff, czyli meksykański taki właśnie, nie wiem dokładnie jak się tłumaczy stand-off na polski. I jest to konfrontacja, gdzie żadna ze stron nie chce zrobić pierwszego kroku. Przeważnie byłaby to coś negatywnego. So, I put a divorce. Their divorce trial was a true Mexican standoff. No one wanted to make the first move to apologize. Okay? Czyli jak to się mówi, sprawa rozwodowa była Mexican standoff, bo żadna ze stron nie chciała pierwsza przeprosić. Okay? I don't know if it makes sense in terms of a divorce trial, but this is what came to my mind. Okay, next one. Next one we have Spanish practices. Spanish practices. A. Activities that are fun and careless. B. Things you do in the kitchen to make food more spicy. And C. Work practices that benefit employees more than the employer.
Spanish practices. What do you think are Spanish practices? Okay, what do you think? 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 Let me know in the comments what are Spanish practices. This is something, I must say, this one, Mexican Standoff, I heard about before, but I wasn't sure what that was exactly. And Spanish practices, I had no idea what that was. Never heard that. Maybe I heard that. I don't know. I don't know if I heard that, but I didn't know. So I had to look it up and I had to check it and see how it is used. So Marzena said, Monika, so you also don't know. I can see that quite a lot of you don't know about this, and that's okay. That's good because we are here to learn. So Spanish practices is sí. Work practices that benefit employees more than the employer. Okay? Czyli Spanish practices to są hiszpańskie praktyki. Czyli practice to nie jest, tak, oczywiście practice to jest praktykować, ćwiczyć coś, czy coś w tym stylu, ale tutaj są to czynności. Okay? Czyli takie zabiegi. O, można powiedzieć. Czyli hiszpańskie zabiegi. I są to rzeczy w pracy, to są benefity w pracy, które są lepsze dla pracowników niż dla pracodawcy. Czyli w przypadku na przykład, co to może być? Takie przykłady znalazłam, na przykład cigarette break. Nie wiem, czy w Polsce jest cigarette break. Okay? Zaraz tutaj przeczytam też ten przykład, który ułożyłam. Cigarette break. Co to jest cigarette break? Cigarette break, you have 15 minutes, okay? 15 minutes at work to go for a cigarette. Coś, co, ja nie wiem, czy w Polsce coś takiego jest, natomiast w Wielkiej Brytanii nie wiem, czy jeszcze do tej pory jest, ale było, jak ja pracowałam w Wielkiej Brytanii, że w ciągu dnia pracownik mógł wyjść kiedykolwiek chciał na papierosa. I miał 15 minut, wychodzi, mówi I have my cigarette break, miał 15 minut, żeby wyjść przed budynek i zapalić. Czego ja po prostu zupełnie nie rozumiem, jak do tej pory może coś takiego być, bo ja jako niepaląca uważam, że jestem dyskryminowana. Dlaczego ja nie miałabym wyjść? Nie wiem. Tak, bo oczywiście każdy ma prawo na picie się, prawda, na wyjście do toalety, no a taka osoba, która pali, ma dodatkową jeszcze 15 minut na to, żeby wyjść na papieroska. A ja jako niepaląca nie miałam takiej przerwy, więc dla mnie to było troszeczkę it was discriminating, right? I think it is a little bit discriminating. Come on, right? So I'm not really sure if in the UK they still have that, but they had that for long, like when I worked there. Monica says siesta. Yeah, I would say probably siesta. Yes, a break to just rest, right? Yeah. Izabela, u nas jest, nie wiem jak gdzieś indziej, dokładnie tak jak mówisz, promują palących, a co z nie? Yes, exactly, right? I mean, I am not saying I am not forbidding someone to smoke. I really don't think it's very good, but if someone wants to smoke, okay, let them smoke. But you know, like, why? Why I cannot have my cigarette break or whatever break I want, right? 15 minutes. And, you know, if someone is an alcoholic, would they give them 15 minutes to go and drink? No. It's stupid. It's absolutely stupid. In Poland, we don't have many Spanish practices, but one of them is definitely a long maternity leave. It's really not fair, Marzena says. Yes. Słyszałam, we have a break. I'm not really sure, Isabella. Maybe your autocorrect is on, so I'm not sure what it means. Okay, so what I came
up with is maternity leave in Poland. I don't know if you guys agree, but in Poland we have a very long maternity leave. We have a very good benefits for mothers. Comparing to other countries, in the UK, Germany, for example, you know, they have very short maternity leave. It's very difficult, very difficult. In Poland, it's easier. And you can really play the system a little bit there, I think. Maternity leave, czyli urlop macierzyński, right? So in Poland, we have that. So probably we have also other Spanish practices in Poland. I'm not really sure what else there is, but I think, yes, we have quite a few Spanish practices as well. In the UK, we have a lot of Spanish practices. Maternity leave maybe it's not good, but sick leave, czyli urlop chorobowe, is very good in the UK. Holidays are also quite good comparing to the United States. United States have really horrible. They really don't have that many Spanish practices. And in terms of okay, I see. Isabella says, my sister says if there is a cigarette break, then she has a banana break. Exactly, right, Isabella? Yeah, I want to have my break too. Come on. Brilliant, I love that. Okay, so let's speak up. Do you go Dutch on the first day or let the other person pay? What do you think? Ladies, I want to hear from you. Do you go Dutch on the first date? That is a very, very good question, don't you think? So let me know in the comments what you think if you go Dutch on a first date. Okay, so if you split the bill 50-50. So you go on a first date with a new man or a new woman, and do you go Dutch? So you say, okay, we split the bill 50-50. Or do you let the man pay? Or if you are a man, do you pay for the woman? Let me know in the comments. So I must say, when I dated, I did not let the guy pay. I went Dutch. Every time on the first date, I always went Dutch because I think that I didn't really want to feel like I owned anything, you know, I just wanted to pay. But of course, I think, especially Eastern Europe, Poland, you know, it's very common that we don't want to pay. We don't want to go Dutch. As women normally women expect the man to pay, but it's changing already. It's changing a little bit now because women are, especially young women, are very independent and they don't really want to rely on anyone. So very often they go Dutch. Monica says I go Dutch, but I haven't been dated for 15 years. Well, you know, I haven't been dating for also not 15 years, but probably 6 or 7 years now. But I of course remember how it was. I don't remember, Isabella says. Well, you know, but what if? A co jakby, right? What if you were single and you went on a first date? Would you go Dutch or would you let the men pay? Okay, so what if? Yeah, let's imagine. Okay, I don't date either anymore. Like I have my partner, you know, so it's over for me. But you know, in the past, that's what I did. If I was single and I was going on a date, probably I would do the same. I would probably go Dutch. But yeah, let me know in the comments. Moi drodzy, oczywiście poproszę Was o serducha, o kciuki w górę, o podzielenie się tym live'em z innymi, jeżeli Wam się podobało.
Marzena says, yes, it's better to split the bill during first date, but on the other hand, it's nice to be someone's guest. Yes, I agree, Marzena. Yes, absolutely. I think, maybe on a second date you let the man pay, right? I want when my partner pays for us. Okay, good. I think going Dutch is more natural and tells a lot about a woman. Yeah, that also is absolutely. I'm surprised that you guys agree, I must say, because I had, when I was teaching before, I had a lesson about first dates, and it was a lesson with different nationalities, and Brazilian, Russian, and there were so many different opinions, and men and women, like, for example, Russians were always saying that it is good to pay for the woman. And Brazilians were, on the other hand, very independent. So I think it's also the culture. And I always thought that in Poland we're very traditional. But I can see that maybe something is changing. It's a bit different. It's interesting, very interesting for me to see that from you guys, because my friends don't really date right now, so I don't really have any experience recently. So it's good to see how this how your opinions about it. In the past, it was normal that our colleague partner was paying for his woman. A colleague is at work. Remember, colleague is at work. Partner, boyfriend, friend, you can also say. That's right. Many people, too many opinions. Yeah, of course. Yeah, everyone is different, and everyone has a different opinion, which is great. I think I really like when people have different opinions, because then you can have a really interesting discussion, right? And when I teach English and I teach conversation, and in English, all our teachers teach the same. So it's good when I have a different opinion and you have a different opinion, and we can have a discussion. A nice discussion about something. Yeah, it's very good. Moi drodzy, jeszcze taka rzecz. Dziękuję za wszystkie serducha. Super, bardzo dziękuję. Której nie mam na slajdach, ale mi się przypomniało, że żeby Wam też dodać do tego parę rzeczy na temat, jak używamy pewnych przymiotników w języku angielskim. Pamiętajcie, że narodowości to też są przymiotniki, tak? Czyli na przykład mamy, German, tak? Że ktoś mówi, że jest Niemcem, right? Możemy powiedzieć I am German. Czy ta druga osoba może powiedzieć he is German, she is German, tak? Że on jest Niemcem, Niemką. Ale pamiętajcie, że to samo słowo odnosi się też do wszystkiego, co jest niemieckie. Czyli na przykład mamy niemieckie piwo, German beer. Czy mamy niemiecką kiełbasę, German sausage, tak? Czyli to też jest przymiotnik, którego używamy do określenia pewnych rzeczy. I teraz pamiętajcie, rzecz, o której bardzo często zapominamy, bo po polsku jest trochę inaczej. Wszystkie narodowości, ale też przymiotniki, które określają pochodzenie danej rzeczy, piszemy z dużej litery. Nie tak jak po polsku, że wszystko jest z małej, czyli polski język na przykład będzie z małej, natomiast po angielsku będzie z dużej. To jest błąd ortograficzny, jeżeli piszecie to z małej. Tak? Pamiętacie, to jest błąd ortograficzny. Po angielsku nie ma takiej ortografii jak w języku polskim. Jest spelling, tak? Jest coś takiego jak spelling, to jest ortografia. I ta ortografia jest trochę inna niż u nas, oczywiście, ale też istnieje, tak? Czyli jeżeli zapiszemy Polish z małej litery, to jest to błąd ortograficzny. Okay? Czyli wszystko, jeżeli mówimy German beer, to German będzie z dużej litery, nawet jeżeli znajduje się w środku zdania. Także o tym warto zapamiętać. Poza tym zwracajcie też uwagę czas od czasu na to, jak
jakie są słowa, które określają narodowość lub pochodzenie danej rzeczy. Czyli, tak jakby tutaj było z Moniką, Philippines, mamy Filipiny, ale już mamy Filipino. Bardzo dużo, oczywiście takie wiecie, no może w jakichś takich rozmowach codziennych słowo Filipino czy Philippines nie będzie się pojawiać zbyt często, ale jak gdzieś tam się pojawi, to sobie warto zapisać gdzieś. Niektóre takie narodowości są dosyć trudne do zapamiętania lub do stworzenia, na przykład Singapur. Tak? Singapur, czyli Singapur, a ktoś z Singapuru jest Singaporean. Right? Więc niektóre są dosyć ciężkie, niektóre są dosyć trudne. Jeżeli gdzieś tam się Wam przydarzy jakieś takie słowo, to warto sobie je zapisać i w ten sposób też zapamiętać. Dobrze, jeżeli macie jakieś pytania, to pytajcie. Ja będę powoli kończyć, tylko Wam przypomnę o webinarze Happy Hour. Polish. Okay. Katarzyna, good question, right? Polish pisane z dużej litery jest Polak, Polka lub polskie, right? Polish, przepraszam, nie Polish, ale Polish, pisane z małej litery może oznaczać lakier, na przykład do paznokci, lub może oznaczać piłowanie czegoś, alright? Nie piłowanie, tylko ścieranie, nie wiem jak to się teraz, szlifowanie chyba, tak? Szlifować, tak? Więc też trzeba zwracać na to uwagę. Polish, right? Wymowa też oczywiście. Dobrze, to jeszcze przypominam Wam o webinarze Happy Hour, polerowanie. Thank you very much. Thank you very much. Ok, czyli przypominam o webinarze Happy Hour, żeby się zapisywać. Będzie mi bardzo, bardzo miło, jeżeli wpadniecie i się zapiszecie, albo odwrotnie zapiszecie się i przyjdziecie na webinar. Webinary są bardzo, bardzo małe, w bardzo, bardzo małym gronie. One na razie póki co są w ten sposób robione, że czy ja zamarzłam na tym ekranie? Nie wiem, bo tak mi się wydaje, widzę siebie zamarzniętą, ale może nie. Więc w bardzo małym gronie, więc mogę poświęcić więcej czasu na sprawdzanie Waszych odpowiedzi i macie więcej czasu na zadawanie pytań, na rozwiązywanie zadań, na przeróżne rzeczy, na przeróżne ćwiczenia. I póki co na razie ono jest robione tak jak tutaj mamy, że Wy jakby nie mamy ze sobą takiego kontaktu, natomiast w przyszłości będą takie webinary też. Póki co jest na razie tak, ale tak jak mówiłam, są to bardzo, bardzo takie skonstruowane dobrze webinary, gdzie mamy bardzo dużo materiałów, bardzo dużo informacji, macie bardzo dużo kontaktu z językiem angielskim. Więc zapisujcie się, mam nadzieję, że Wam tam zobaczę. I tak jak mówiłam, webinar jest od A2 do C1, czyli naprawdę każdy znajdzie tam coś dla siebie, każdy będzie w stanie sobie przyswoić przynajmniej większość materiału. Okay, guys, so I think that's it for today. That's it for today. I hope that you liked this lesson, that you enjoyed it, and it was very good for you. Let me know if you have any questions. I will, of course, answer it. Thank you so much. Hope you have a wonderful, wonderful week ahead, and you have also a great Monday. Mondays are very hard, I know, but I hope that it will be good for you. Thank you so much. I hope to see you next week at 9 o'clock. Bye bye.